Siedzi, ale wylazł spod korzenia. Siedzi. Siedzi kolejny. Trzeci praktycznie z jednego miejsca. Dosłownie krok zrobiłem, ale ten już normalny zębol. Ależ się ustawiły tutaj, ten już fajny zębol. Ale pyskiem tłucze. Ten już piękny zębol. Witam serdecznie na kanale Prymanki. No słuchajcie, witam was nad przepiękną rzeczką. Tutaj jeszcze troszeczkę hałas, bo niedaleko szosy jestem, ale będę się kierował w zupełnie dzikie miejsca. No po poprzedniej mojej wyprawie nie mógłbym sobie darować. Takie ryby, takie szczupale przepiękne gryzą, także to jest to, tylko go znaleźć, bo rzeka jest trudna, ale ja już znalazłem pewien klucz do tej rzeki. Te muchy szczupakowe, no to jest niesamowite, jak one w to walą. Dzisiaj kolejny dzień na te muchy. No zobaczymy, czy to się potwierdzi. Pogoda przepiękna, pochmurno, lekka mrzawka, także pogoda szczupakowa. Dlatego słuchajcie, nie będę przedłużał, idę, próbuję. A jak będzie, zobaczcie sami. No, ja już nad rzeczką. Woda wielka. Normalnie to tutaj jest praktycznie sucho. Miałem dzisiaj znowu plan w długich butach spróbować, no ale jeszcze wielka woda, nie opadła. Tamte miejsca jeszcze będą musiały poczekać, a ja z powrotem na muszkę próbuję tutaj, zobaczymy, co tutaj pływa. Kolejny odcinek rzeki. No ale już wam powiem, woblerki trociowe układam, przynęty pstrągowe układam i już się nie mogę doczekać rzecznego spinningu. Być może dlatego ciągnie mnie na szczupaki nie na jezioro, tylko na trudną rzekę. Zrobić sobie taką wprawkę rzeczną, spinningu rzecznym. No ale tu już coraz lepiej. Tutaj nie podchodzę do wody, bo ryba może stać tu w zastoisku u mnie pod nogami. Chociaż poprzednio ryby normalnie w regularnym nurcie stały. Także ciężko powiedzieć, trzeba obławiać wszystko. Pod nogami moimi idzie rynna, tam zwalone drzewko. Ale rzucę od płytkiej wody. Centralnie od drugiego brzegu sprowadzę sobie, później krótsze rzuty i bardziej w dół. To, co pod moimi nogami głębsze, spróbuję obłowić. Ale tak jak mówiłem, ryba może stać wszędzie i na płytkim. Muszę znaleźć tak jak poprzednio, tam gdzie drobnica, bo przecież ten pierwszy to pluł rybkami, a drugi no to była para, jeden mały, jeden duży. Też gdzieś, gdzie musiały być rybki, gdzie musiała być drobnica. Tylko też pytanie, bo wtedy żarły na pewno. Ten to pluł tymi małymi rybkami. No i one mogły się najeść i już mieć pełny brzuch, już nie chcieć. Ale to nie wiadomo. Słuchajcie, jak się człowiek nie przejdzie nad rzeczką, nie porzuca, no to się nie przekona. Proste. No tu pod tym mogą stać, a tu nie ma jak tego tak obłowić. Tu znowu tak pod nogami. Fajnie głęboko. Także się nie będę rozpędzał. Tylko po kolei, po kolei. Każde co ciekawsze miejsce trzeba obłowić. Ale powiem wam, że te muchy spinningowe mi się tak spodobały. Jak to pracuje. No i łowne przede wszystkim. Mam co prawda w plecaku pudełko też z gumami, z woblerami.
jakaś blaszka, jakieś coś, ale tak mi się muchą fajnie łowi. Siedzi, ale wylaz spod korzenia. Wylaz spod korzenia, ładny. Ach, ale daje czadu. Ale daje czadu. Piękny, piękny zębol. I łyknięte porządnie. Cała mucha łyknięta. Chodź. Siedź. Spójrzcie. Mucha cała łyknięta. Nic nawet nie wystaje. Mucha to mucha, mówię wam. Przekonałem się sam o tym teraz. No, spokój się. Odepnę cię. No spójrzcie, łyknięte fest, całe łyknięte. Tu nie ma zastanawiania. Od razu szybki pomiar. Ładny, ładny. 75 cm. Słuchajcie, niesamowite. Ledwo zacząłem łowić, 75 cm, ależ zębol piękny. Mucha to mucha. No ale słuchajcie, że ja już rybkę świąteczną mam, no to wraca do wody. Uciekaj. Poszedł. Pięknie. No, coś niesamowitego. Niedawno, no przed chwilą zacząłem łowić. Ile łowię? Parę minut dosłownie i pierwszy zębol już się odezwał. Coś przepięknego. Słuchajcie, najpiękniejsze jest to, że stałem tutaj. On wylazł mi tutaj spod tego korzenia. Jeszcze tak mówię, a rzucę tutaj pod drzewko. Spod korzenia wylazł. Wszystko widziałem, moment brania i tak dalej. Także niesamowite. No mucha trochę skołtuniona, trzeba by ją troszeczkę wyczesać, ale nie wiedziałem, że jest taka moc w tych muchach. To jest niesamowite. No, skołtuniona, trzeba ją rozprostować deczko. No, do nich to trzeba by jakąś szczotkę brać. Grzebień, jakiś szczotkę. Dobra, jest już fajnie. Już się nadaje. No, tu obławiałem wcześniej to miejsce z daleka, ale tak mi się tu podobało też od tej strony. Z tym, że tu pełno gałęzi jest, nie wiem czy nie zaczepię. Najpierw krótszy rzut. Dopiero teraz krok zrobię dalej i spróbuję tam dalej podrzucić. O, właśnie tam. Pusty. Szukam dalej. No, tu taka rynienka, no i oczywiście korzeń drzewa. Tak jak poprzednio, ale obławiam po kolei. O, wieje. Silny wiatr. A, był. Przywalił pod samymi nogami. Może powtórzy. Pod samymi nogami przywalił. Musiał spod korzenia wyjść. Nie powtórzy już. One nie są takie chętne chyba. Na żartę. No, ale był. To mnie bardzo cieszy. Drugi był. Jeszcze rzucę parę razy, bo to nigdy nie wiadomo. Może jeszcze nosa wychyli. Nie,
Nie, to było wszystko za blisko. Jeszcze ja go na pewno zacięciem spłoszyłem. Najwyżej na koniec jeszcze tutaj wrócę pod to drzewko. No, tu kolejne miejsca już mocno zaczepowe. Duża woda jest, to nie widać tych gałęzi pod wodą, ale jest ich tu mnóstwo. No ale jak to mówią, gdzie patyki, tam wyniki. No rzucę parę razy na ryzyko. Tutaj dojdę sobie do końca tej prostej, to będzie mój jeden odcinek, ale jeszcze mam jeden odcinek rzeki w zanadrzu i na pewno jeszcze dzisiaj tam będę. Krótkie te dni są i trzeba też tak celować, żeby się zmieścić w czasie, żeby obłowić wszystko to, co by się chciało. A, jeszcze na powrocie spróbuję tamtą rybę, co mi wzięła pod nogami. O, już zaczep. O nie. O, ale puściła gałąź. Całą gałąź ciągle. Dobra. Dobrze jest. No szkoda mi tej muchy. Tyle ryb fajnych już na nią wyciągnąłem, że naprawdę szkoda mi jej. W ramki ją trzeba by oprawić. No ale tu już chyba za szybki nurt. Odrobinę jak na tę porę roku. Odrobinę za szybki. Była ryba, zeszła. Myślałem, że zaczep, a to była ryba. Ale numer. Jeszcze się zagapiłem. Siedzi. A, zębol. Znowu zszedł. Ale numer. Ale numer. 2 razy miałem go na kiju, ale widziałem za dzióbek dosłownie. Nie wiem, czy on zapięty w ogóle był, czy to muchę tak trzymał. Ciekawe, czy jeszcze raz weźmie, chociaż w to wątpię, ale wątpiłem, że drugi raz weźmie, a wziął. Jeszcze wyskoczył, numer zrobił, ale zębol. Ale one widać chyba najedzone i on tak walnął, bo walnął, ale nie tak jakoś bardzo chętnie, bo tak to by łyknął całe. Te muchy to są łyknięte. Nie spodziewałem się go w tym nurcie tutaj. Wziął mnie znienacka. No ale był drugi zęb, trzeci w sumie. Trzeci zębol i to na 2 razy brał. No słuchajcie, według mnie to jest naprawdę tak ciekawa przynęta, bo łączy ze sobą cechy 2 innych przynęt. Na przykład gumy albo jakiegoś obojętnego jiga, bo jest główka, tak, i jigujemy tym, ale łączy też sobie cechę wobblera suspending albo lekko tonącego, gdzie po podbiciach ja tak daję troszeczkę luzu i kasuję ten luz oczywiście. Ta mucha zawiesza się na chwilę. To jest ten moment, ona się zawiesza i zaczyna lekko opadać znowu. 2 podbicia, ale nie takie pach, tylko raz, 2 podbicia i znowu zawiesza się i lekko opada. Ona przy podbiciach tak pięknie faluje i opada. No niesamowita praca. Już jestem zakochany w tych przynętach. No szkoda, że sezon się pomału kończy, bo nie będzie nie wiadomo ile czasu, żeby dalej to uskuteczniać i próbować. Ale spójrzcie, ile jest w wędkarstwie nieodkrytych rzeczy, do których dochodzi się z biegiem czasu. No bo przecież muchy to jest dla mnie, muchy szczupakowe, takie jigowe szczupakowe, to jest dla mnie coś nowego. Łowiłem na jigi pstrągi oczywiście, okonie na jakieś tam malutkie puchowce, ale mucha szczupakowa to jest dla mnie nowość. Drugi raz nad wodą z tym jestem. Coś pięknego. No próbuję dalej. Kamery nie włączyłem, a słuchajcie, złowiłem kolejnego, takiego samego. Z tego samego miejsca, rzut po rzucie. Rzut po rzucie, takiego samego złowiłem. Tam dalej troszeczkę. Troszeczkę widniej się zrobiło, być może się odpaliły. Ale co ja zrobiłem, że nie włączyłem kamery? Ale taki sam jak ten, co spod nóg go wyciągnąłem. Identyczny rozmiar, a mucha łyknięta cała.
Siedzi kolejny. Trzeci praktycznie z jednego miejsca. Dosłownie krok zrobiłem, ale ten już normalny zębol. Ależ się ustawiły tutaj. Ten już fajny zębol. Ale pyskiem tłucze. Ten już piękny zębol. Przepiękny. On jest kozak. Kozak na podbierak. Ależ zębol piękny. On się nie męczy nic, bo on stoi sobie w nurcie i nic sobie ze mnie nie robi. Piękny zębaty. Chodź, 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 chodź. Ten już piękny. O, problem, żeby go podebrać. Wszedł jakoś w las. Oleż zębaty. Kolejna chyba 90. No to farci na tą muchę. Spokój się. Mucha wypadła, patrzcie. Mucha wypadła. Obowiązkowo trzeba go zmierzyć, bo to kawał grzmota. Oleż zębacz. Ciekawe, czy większy niż wtedy. Ciekawe, czy większy niż tamten. Ależ bydle. Ale bydle. Spokój. Ten 93 cm, ale byk. Większy niż tamten, niż ten poprzednio. Oj, darzy rzeka i mucha łowi. Niesamowite, ale kloc. Kawał grzmota. Ja tak jak mówiłem, na Wigilię już rybki mam. 93 cm do wody. Kawał grzmota. Poszedł dostojnie. Patrzcie, stałem tutaj. Jeden mały spod nóg, ten podpięty. Tam miałem drugiego. Nie wiem, czy to się nagrało, bo wydaje mi się, że się nie nagrało. Tam go wyjęłem. Stanąłem krok niżej, rzut, bomba, siedzi. Stoi tu jeszcze. O, odpłynął. Słuchajcie, szok. To jest szok. Wyjazd po wyjeździe. Wtedy 90 równe, 90 równe. Teraz 93. Cały czas, patrzcie, gdzie to jest. Jedna i ta sama mucha, tylko haczyk naostrzyć. Znowu muszę chyba naostrzyć po tej rybie. Ale to jest poezja, to jest poezja wędkarstwa. Wtedy 70, 90, teraz 75 chyba, tak? 75 i 93, coraz grubiej to idzie. Łowię dalej, jeszcze mam jeden odcinek rzeki do obłowienia. Haczyk podostrzyłem, emocje trochę opadły, ale tutaj ten krótki odcinek teraz muszę dokładnie obłowić. Stały tu 3 szczupaki, 2 małe, no i ten 93. Coś im się tu podoba, także jest szansa, że coś jeszcze tu będzie. A ta mucha w wodzie robi cuda. W ciągu 2 wyjazdów 2 ryby 90, 2 ryby 70, plus jeszcze jakieś tam dodatkowe rybki. Szok. Ten wiedziałem, że jest duży, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Dopiero jak stanął pod powierzchnią, nie ruszał się, nie mogłem go podciągnąć. Taki kloc. No ciekawe, czy jeszcze na tym odcinku do zakrętu coś się odezwie. Deszcz zaczął padać. Zmiana pogody.
Już myślałem, że kolejna ryba, a to niestety, ale kołek jakiś zaczep. Jak ja go odczepię. O, puścił. Całe szczęście. Całe szczęście. Bo to łowna mucha. 2,90 na nią już wyjęłem. 70 i chyba 75, jak dobrze pamiętam. Także łowna mucha. No słuchajcie, miałem jeszcze jechać na inny odcinek rzeki, ale na dzisiaj dosyć emocji. Rozpadało się mocno i dam sobie chyba spokój. Ale patrzcie, cały czas ta sama mucha. W ciągu dwóch wyjazdów 2,90, 90 i 93 i 2,70, 70, 75 chyba, no nie pamiętam dokładnie. Ale 4 konkretne ryby, plus jakieś mniejsze, plus jakieś brania, plus jakieś coś. Jedna mucha. Niesamowite, no poczułem naprawdę, poczułem moc muchy szczupakowej. Jestem pod wielkim wrażeniem. No ale tak jak widzicie, no pada już coraz mocniej, dlatego dam sobie spokój na dzisiaj. No i tak był przepiękny dzień nad wodą. No i pamiętajcie, rybki są oczywiście do jedzenia, ale trzeba znać umiar. Tyle ile potrzeba, tyle ile się zje. Nie zapychać zamrażarek na zapas na nie wiadomo ile, bo może kiedyś nie będą brały. To jest według mnie bez sensu. A, jeszcze słuchajcie, tu mam jedno miejsce i tam mam jedno miejsce na powrocie do obłowienia. Tu ten szczupak co mi brał i tamten. Dobra, jeszcze je spróbuję. Tu tak po cichu podejdę troszeczkę dalej. Tutaj miałem tego 2 razy na kiju. A tam jeszcze jest ten jeden, który tylko wyszedł i walnął. Ciekawe, czy się odezwie. Chwila minęła, to już mógł zapomnieć, co się tutaj działo. I jak głodny, to walnie. Oj, ale chyba jednak nie zechce. Dostał w dziób. Ukuty. Ten to już na pewno nie zechce. Jeszcze z 5 rzutów mu zrobię, bo nie byłbym sobą. Ale ten był ukuty. Tamten na pewno nie był ukuty. Ja o nich całkiem zapomniałem. No dobra, słuchajcie, o czym to ja mówiłem? No te rybki się niestety nie odezwały już, ale będę miał po co wracać. Wiem, że stoją i jeżeli nawet woda opadnie, no prawdopodobnie będą w tych samych miejscach, bo to takie jamki były. Ale o czym ja mówiłem? Aha, o umiarze. Żaden radykalizm nie jest dobry według mnie. Tak samo jakieś zapychanie zamrażarek jest to zupełnie bez sensu. Tak jak we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek. No ale słuchajcie, dobra, ja tam się nie będę wymądrzał, bo z reguły tego nie lubię robić. Na dzisiaj po prostu już będę kończył, bo deszcz pada niesamowicie. A ten kolejny odcinek rzeki zostawię sobie na inny dzień. Mam nadzieję, że jeszcze grudnia mi na to starczy. Słuchajcie, jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.